Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Smaków Brazylii. Kapibary, czyli największe gryzonie świata, które mogliście zobaczyć przed chwilą, być może buszując w nocy, natrafiły na jeden z ich przysmaków, czyli trzcinę cukrową, która, jak widzicie, rośnie tuż koło mnie. Trzcina cukrowa przybyła do Brazylii w XVI wieku i została tutaj przywieziona przez Europejczyków. Trzcina cukrowa była powodem wielu konfliktów pomiędzy Portugalczykami, Francuzami i Holendrami. W końcu Portugalczycy zdominowali ten teren, a Francja i Holandia przeniosły się bardziej na północ Brazylii, czyli Surinam oraz Gujana Francuska. I tak Brazylia stała się jednym z największych producentów trzciny cukrowej na świecie. Czy ten dźwięk brzmi znajomo? Czy znacie może taniec capoeira makulele, który wykonuje się z 2 maczetami? Takie maczety służą do zbierania trzciny cukrowej, do ścinania tuż przy ziemi, tak aby nasza trzcina cukrowa miała jak największą ilość cukru, która jest właśnie skoncentrowana przy dole rośliny. I zobaczcie, tutaj w tym momencie powinno się maczetą ucinać. Jest to niesamowicie ciężkie zadanie. Wyobraźcie sobie teraz, że niewolnicy, którzy tutaj przybyli w XVI wieku, tak właśnie ścinali trzcinę cukrową, a wcześniej plantacja ta była też podpalana, aby pozbyć się wszystkich liści. Także czasami wybijano inne zwierzęta, które żyły w trzcinie cukrowej. I tutaj w São Paulo podpalanie i zbieranie w ten sposób trzciny jest już zabronione. Można jedynie zbierać ją wykorzystaniem specjalnych maszyn. A jeśli chodzi o uprawę trzciny cukrowej, właściwie po co się ją uprawia? Oczywiście z trzciny cukrowej najbardziej popularnym produktem jest cukier trzcinowy, który tutaj możemy zobaczyć w każdym kroku. Brazylijski cukier trzcinowy nieco różni się od cukru trzcinowego, jaki my znamy. W Polsce zazwyczaj możemy kupić cukier trzcinowy, który kojarzymy od razu z brązowym kolorem, jednak tutaj cukier zupełnie wygląda inaczej. Możecie zobaczyć, że cukier ten jest bardzo drobny i jest przede wszystkim koloru białego. I jest to najbardziej popularny cukier, jaki możemy tutaj znaleźć, kupić i jest on najczęściej wykorzystywany przez Brazylijczyków. Jednym z przysmaków, jakie możecie tutaj w Brazylii znaleźć z trzciny cukrowej, jest rapadura, czyli przysmak wykonywany z soku trzciny cukrowej i pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Spróbujemy też skosztować troszeczkę. Jak widzicie, jest to dosyć twarda kostka, mi się ukroił wielki kawałek i ta kostka tak właśnie wygląda i zobaczymy teraz, jak smakuje. Przede wszystkim nie powinno nikogo to zdziwić, że jest bardzo słodkie, wręcz ma się wrażenie, że jest za słodkie. Porównałabym smak do naszej melasy, miodu o lekko chrupkiej konsystencji, a jeśli znacie smak cukru trzcinowego, to też możecie zauważyć, że ma on taki posmak charakterystyczny i właśnie to jest to. Jest naprawdę pyszne, ale naprawdę bardzo słodkie i super energetyzujące. A jeśli chodzi o inne produkty, które możemy otrzymać z trzciny cukrowej, tuż koło cukru w Brazylii bardzo popularna jest produkcja biopaliwa, czyli etanolu. I tak na stacji benzynowej możecie tutaj zatankować do samochodu etanol, który właśnie jest otrzymywany z trzciny cukrowej. A jak jesteśmy już w temacie alkoholu, także możecie tutaj zakupić brazylijski alkohol, który wykonywany jest z trzciny cukrowej i nazywa się tutaj cachaça. I z tego właśnie alkoholu możemy także kupić tutaj brazylijskie drinki o nazwie caipirinha, które oryginalnie wykonywane są
właśnie z kaszasy z dodatkiem limonki, cukru oraz lodu. W Brazylii często możecie spotkać na ulicach różne stoiska, miejsca, w których można dostać sok z świeżo wyciśniętej trzciny cukrowej właśnie w takiej formie, jak tutaj mamy. Tak, wyciśnięty sok z trzciny cukrowej oczywiście jest bardzo orzeźwiający, energetyczny, co nawet wykorzystuje się tutaj często dla zawodników sportowych jako właśnie podawanie naturalnych energetyków. Jest on bogaty w kwas foliowy, ma także pozytywne działanie stymulujące na nasz żołądek, na wydzielanie kwasów trawiennych, a także ma działanie stabilizujące układ immunologiczny oraz ma działanie przeciwzapalne. Nie jest to więc czysty cukier, ma też swoje właściwości prozdrowotne i taki napój właśnie można tutaj często kupić sobie na ulicach. Można też tutaj zobaczyć, że po prostu żuje się taki kawałek skrojonej trzciny cukrowej, też w podobnym energetyzującym celu. Jest dosyć twardy ten kawałek, natomiast jest naprawdę słodki i wyczuwa się taką świeżą nutę smakową. Bardzo dobry. W Polsce niestety nie mamy trzciny cukrowej. Mamy wprawdzie inne rodzaje trzciny, które znamy bardzo dobrze z Szuwarów i Wielkich Mazurskich jezior. Natomiast, co ciekawe, mamy w Polsce bardzo znany łamacz językowy, który zawiera trzcinę w swojej treści. A jest to chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego słynie, że chrząszcz brzmi w trzcinie. I teraz chciałabym rzucić wyzwanie człowiekowi od kamery, Braskowskiemu, żeby spróbował powtórzyć ten słynny łamacz językowy. Ja spróbuję again. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Super! Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. And Szczebrzeszyn z tego słynie, że chrząszcz brzmi w trzcinie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jestem ciekawa, czy znacie trzcinę cukrową, jestem ciekawa, czy piliście kiedyś sok z trzciny cukrowej albo inne słodycze wykonywane z tej rośliny. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja Was serdecznie pozdrawiam i widzimy się w kolejnym odcinku Smaku Brazylii. Ciao, ciao! A teraz zobaczymy, jak wygląda plantacja trzciny w środku. Właśnie znajdujemy się w środku plantacji.